Jednym z zadań, które realizowaliśmy w ramach projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni, było przeszkolenie grupy dydaktyków i dydaktyczek w zakresie metody odwróconej klasy i wprowadzenie tej metody do 24 zajęć, czyli w praktyce niemal na wszystkie wydziały UAM. Do stosowania metody odwróconej klasy możemy przymierzać się tylko wtedy, jeśli dysponujemy odpowiednią infrastrukturą techniczną i mamy umiejętności, by z niej korzystać. Od lat na naszej uczelni, podobnie jak w całym szkolnictwie wyższym, zaplecze techniczne było rozbudowywane, coraz więcej materiałów było przygotowywanych w formie elektronicznej. Jednak niewątpliwie momentem przełomowym była pandemia i przejście całkowicie na kształcenie zdalne. Mieliśmy już więc podstawy, ale oczywiście samo prowadzenie zajęć w formie online czy cyfrowe opracowanie materiałów nie sprawia, że dydaktyka staje się ciekawa, interaktywna czy aktywizująca. Chcieliśmy więc wykorzystać metodę odwróconej klasy, by rzeczywiście innowacyjnie wykorzystać zasoby, które mamy. Jako nauczyciele akademiccy powinniśmy motywować studentów do takiej samodzielnej pracy, do samodzielnego zgłębiania wiedzy, budząc w nich ciekawość, budząc entuzjazm i poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. I to jest taka główna korzyść, która wynika z metody odwróconej klasy. Zobowiązałam się do przygotowania materiałów dydaktycznych właśnie w postaci tych krótkich filmików do obejrzenia. Dzięki temu studenci dostali ode mnie takie narzędzie do pracy samodzielnej, a ja zaoferowałam im moją pomoc w rozwiązywaniu problemów, w rozwiązywaniu zagadnień, które są niezrozumiałe. Cały pomysł na tą odwróconą klasę polegał na tym, że większość moich zajęć, które głównie polegają na pracy przy komputerze, ale też dodatkowym tworzeniu pewnych rozwiązań matematycznych, chciałem, żeby studenci za każdym razem, jak przychodzą do sali, już coś wiedzieli wcześniej, żeby oni byli, że tak powiem, trochę wdrożeni w te zajęcia. Nie tak jak, powiedzmy, idzie się do teatru na sztukę, której się nigdy nie widziało i jest pełne zaskoczenie. Tutaj miało być to zupełnie na odwrót, że studenci w zasadzie czytają już scenariusz zajęć, czytają już scenariusz tego przedstawienia i wiedzą, czego się spodziewać. I na początku wydawało mi się to trochę dziwne, ale później odkryłem, że podczas tych zajęć tak naprawdę studenci mogli zadawać mi pogłębione pytania. I to było moim zdaniem najfajniejsze w tym wszystkim, że ten nasz sposób współpracy, ten nasz sposób interakcji przeniósł się na zupełnie nowy poziom. Studenci przychodzący na zajęcia po rozpoznaniu całego pakietu musieli grać w zespołach, a więc grali w zespołach, uczyli się kompetencji społecznych i umiejętności analitycznych i o dziwo na kolokwiach wychodziło jasno, że oni potrafią odtworzyć teorię, ale najlepiej idzie im właśnie analiza, najlepiej idzie im pisanie tekstów, przekształcanie tekstów, a więc to, z czym studenci zwykle mają dość spory kłopot, przynajmniej na początku. To było dla nich naturalne, no bo też musieli to robić w każdym tygodniu w zespole albo indywidualnie, ale walczyli z takimi zadaniami każdorazowo, na każdym spotkaniu, na każdych zajęciach. Efektem największym było to, że nikt ze studentów nie miał problemów z zaliczeniem przedmiotu. Mieliśmy bardzo dużo czasu na to, czego nie miałam we wcześniejszych latach, na to, żeby faktycznie każdy mógł być pewny, że przećwiczył każdą z metod, bo przedmiot to metody oceny kondycji biologicznej i mieliśmy też czas na dyskusję, na analizę tych wyników, na co nie zawsze wystarczało nam czasu. Mam wrażenie takie, że wyszli z zajęć, przynajmniej sami tak podkreślali, że teraz potrafiliby to zrobić, więc to dla mnie jest największa korzyść. Oczywiście nie wszystko idzie gładko, tak jak tutaj opisuję, czyli podczas takich zajęć zazwyczaj jest tak, że część studentów świetnie się do tych zajęć przygotuje, a druga grupa studentów na przykład po prostu nie ma czasu, miała jakieś projekty swoje biznesowe i przychodzą trochę nieprzygotowani. No i teraz się pojawia pewien problem, bo ja jako wykładowca mam taki instynkt, że jak student czegoś nie rozumie, no to chciałbym mu wyjaśnić. No i zaczynam wracać do tego tradycyjnego sposobu uczenia, czyli do tej tradycyjnej klasy i wtedy muszę sobie w głowie powiedzieć: nie, Bartek, masz prowadzić to w tym nowym stylu, więc staraj się nadążać za tym, co się działo, żeby studenci, nawet jeżeli trochę nie dociągnęli do, że tak powiem, do peletonu, oni nadrobią to w czasie zajęć.
Studenci nie są przyzwyczajeni do takiego sposobu nauczania, co wiąże się z organizacją ich czasu na naukę. Nie zawsze mieli czas na to, żeby się odpowiednio przygotować do zajęć. Nie zawsze było tak, że ten temat zgłębili i przyszli już z pytaniami, które moglibyśmy omówić i przedyskutować. W związku z tym też wydaje mi się, że warto byłoby tego typu metody albo elementy takiej pracy wprowadzać też na innych zajęciach, żeby wprowadzić taki nawyk. Właściwie jedyną trudnością to byłam sama ja, ponieważ nie miałam doświadczenia, nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby było to profesjonalnie, więc nie dysponowałam ani sprzętem, ani tymi technologicznymi rozwiązaniami, które by spowodowały, żeby nagrane przeze mnie materiały dla studentów były jak najlepszej jakości. I to jest jedyny mankament. Kwestia, która utrudnia pracę, to są kwestie techniczne, czyli na przykład jeśli nie zadbamy wystarczająco wcześnie o to, żeby nie pracować w sali wykładowej, to mamy układ ławek, układ sali, który nie sprzyja pracy zespołowej, nie sprzyja naradom, nie sprzyja siedzeniu wspólnie i to wydaje się banalne, ale przez cały semestr może spowodować, że pojawia się demotywacja, a po co? Więc flipcharty, łączenie ławek to proste rzeczy, ale gdy zadbamy o to wcześniej, to całość powinna zagrać już przynajmniej ze strony technicznej całkiem sprawnie. Wszystkie osoby, które wprowadziły odwróconą klasę do swoich zajęć, zadeklarowały, że będą kontynuować jej stosowanie. Oczywiście niezbędne jest dalsze wsparcie przy tworzeniu materiałów cyfrowych. Pomocne będą też nowe narzędzia, na przykład do testowania, czy możliwość zdobycia kolejnych kompetencji dydaktycznych związanych z metodą. Natomiast najbardziej nas cieszy, że praktycznie na każdym wydziale mamy już w tej chwili entuzjastów metody, którzy, jak deklarują, będą ją rozpowszechniać dalej.